Uważam, że dobra naprawdę inicjatywa, no bo widziałem i napisy po arabsku, po francusku, po hiszpańsku, że w pewien sposób łączy ludzi, którzy mają różne inne poglądy, z różnych kultur pochodzą i mają inne uwarunkowania ci ludzie na temat szacunku, respektu. Uważam, że takie akcje jednoczą. Myślę, że mają sens. Mam co do tego wątpliwości, ponieważ takie projekty najczęściej oglądają tylko te osoby, które są zainteresowane tematem. Tak, ponieważ mogą po prostu zmienić pogląd niektórych osób. Z całą pewnością wiedzą, natomiast wiedzieć to niekoniecznie oznacza robić zgodnie z tym, postępować. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, jak bicia osób o innym kolorze skóry, nie. Czasami mam co do tego wątpliwości. Tak, według mnie Polacy wiedzą, czym jest szacunek. Według mnie każdy mądry Polak, czyli każdy mądry człowiek w ogóle, wie, czym jest szacunek. Jest to bardzo długotrwały proces i wymaga on chęci ze strony osób, które są integrowane w jakieś środowisko i też ich środowiska. Przede wszystkim powinno się zadbać o to, żeby imigranci poznali kulturę i język danego kraju. Dzieci powinny chodzić do szkoły razem z obywatelami danego państwa, nie powinny być odłączane. Obecne kryzysy migracyjne są tak naprawdę sprawdzianem dla nas jako Polaków, ale też dla Europy, na to jak zachowamy się w sytuacji, kiedy należy komuś pomóc, a nie tylko troszczyć się o siebie. Mamy moralny obowiązek przyjąć tych ludzi, szczególnie, że moim zdaniem najcenniejszym zasobem, jaki kraj może mieć, są właśnie ludzie. Jest rzeczą naturalną, że swoi się trzymamy swoich, tak? Ale w dzisiejszych czasach oni już przyjechali w takich ilościach, że tak naprawdę przynieśli całe swoje państwo, całe swoje prawo, tak? Do tych dzielnic, które zajęli. Polskę prawdopodobnie nie tyle zmieniają, że ludzie tam przybywają, tylko nasze takie nastawienie. Jak patrzymy teraz na Unię Europejską, to patrzymy przez pryzmat oni chcą przyjąć, my nie chcemy. Jest taka dwubiegunowość. Na zachodzie ten taki obraz białego, homogenicznego, jednonarodowego państwa już przestaje tak naprawdę istnieć. Zwłaszcza wśród młodych ludzi to też już jakby przestaje dla wielu osób to przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Że też ubogacają, zmieniają, uwrażliwiają, chyba też otwierają, pokazują, że pozwalają zobaczyć, że ten drugi to nie jest taki straszny i to nie jest taki dziwny. Strach zamyka zawsze.